Hejka wszystkim, witam was w grze Train Sim World 6. Dzisiaj zaprezentuję wam lokomotywę Baureihe 147, która ostatnio pojawiła się w grze. Przejedziemy się dzisiaj po linii kolejowej z Heilbronn do Stuttgartu i po drodze opowiem wam kilka ciekawostek na temat tej maszyny. Nie ma to tam, to wejdźmy na pokład i zacznijmy przygotowywać maszynę do jazdy, żebyśmy nie narobili zbyt dużo opóźnienia. Najpierw aktywujemy sobie tutaj kabinę, potem aktywujemy sobie system bezpieczeństwa, PZB, LZB, SIFA. Dzisiaj sobie pojedziemy z czuwakiem aktywnym. Teraz tak. Jazda do przodu. PZB już mamy aktywne. LZB widzę, że też już jest załączone. Teraz, żeby nie zapomnieć, aktywujemy sobie tutaj wajchę od hamulca zespolonego, bo jak tego nie włączymy, to będą bardzo duże problemy, bo nie mogłem, na początku mogłem tego guzika znaleźć i nie wiedziałem, dlaczego lokomotywa mi nie luzuje. No ale szybko się nauczyłem, gdzie, co i jak się robi. Drzwi z prawej strony i otwieramy. Do tego popatrzmy. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj w komputer pokładowy. Światła są 3 z przodu, jest ok. Hamulce R plus E, czyli R rapid plus elektromagnetyczne. Pantograf automatyczny. Hamulce, tutaj mogę ustawić. Tutaj są hamulce. A nie, to jest to, ok. Co my tu mamy jeszcze? Parametry pociągu nie ma. To jest pantograf. Zug innen Beleuchtung. Nie no, światło pasażerom trzeba włączyć. No dobra. Elektromagnetyczne hamulce. I tutaj jest reset pomiaru energii, czyli tego tutaj wyświetlacza. No dobra. Wszystko widzę, że mamy zrobione. Zamykamy drzwi. I pomału możemy ruszać w drogę. A możemy posłuchać od razu, jak brzmi. Lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna. Faktycznie dodali zapowiedzi do tej linii kolejowej, bo jak ta linia kolejowa wyszła, ona tam była na początku lat 2000, to nie było żadnych zapowiedzi w tej lokomotywie, a teraz już mamy. Faktycznie, zapomniałem o tym. W przeciwnym razie bym został w lokomotywie, żebyśmy sobie posłuchali, jak zapowiedzi brzmią. Także lokomotywa wyszła z lekkim poślizgiem, ale mimo to jest w grze. Ma jeszcze swoje niedociągnięcia, jak zazwyczaj każdy produkt w Train Sim World, ale i tak jest nieźle zrobiona. Jest to bardzo krytyczna lokomotywa ze względu na to, że jest to lokomotywa, która będzie zawsze porównywana do bardzo nieudanej lokomotywy z serii 187. Z tego co kojarzę, to wtedy Star Hook Games robiło 187 i bardzo sknocili całą maszynę. Od dźwięków, po sterowanie, po funkcję lokomotywy, wszystko było zrobione naprawdę źle. 147 jest nową lokomotywą, z tego co czytałem o tej lokomotywie, jest to lokomotywa robiona od podstaw.
w tej lokomotywie nie ma nic związanego ze 187. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ w ten sposób wykluczyli bardzo dużo błędów, a mianowicie sterowanie, AFB, PZB, LZB, wszystko to było w 187 po prostu źle zrobione. Nawet komputer pokładowy brzmi o wiele lepiej niż w 187. Ogólnie dźwięki tej lokomotywy, bo to jest to, co najbardziej wpada w ucho podczas grania, są zrobione bardzo dobrze, bardzo realistycznie, ale nie są puszczone przez jakiś filtr, które się po prostu słychać te dźwięki naturalnie. W 187 był puszczony cały dźwięk przez jakiś filtr. Od syreny po dźwięk lokomotywy, po komputer pokładowy, jakiś tam filtr był załączony, jakiś modyfikator, żeby po prostu to nie brzmiało tak, jak powinno. Włączmy sobie tempomat. Bo my tu możemy jechać 120 km na godzinę. Załączmy więcej mocy, żebyśmy się tutaj do naszej maksymalnej prędkości szlakowej rozpędzili i heja, i jedziemy. Słyszycie, ta lokomotywa całkiem inaczej brzmi, całkiem naturalnie. Ma niskie dźwięki, wysokie dźwięki syreny oraz ma podwójny. Co też jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. W niektórych lokomotywach w Train Sim World są podwójne syreny. W Vectronie na przykład, Vectron ma właśnie podwójną syrenę. Tyle tylko, że podwójnej syreny nigdy się nie korzystało, bo nikt nie zna skrótu klawiaturowego do tej podwójnej syreny. W tej lokomotywie podwójną syrenę można korzystać tu. Albo jak gracie na komputerze, wciśnijcie sobie Ctrl Spacja i też wam się uaktywni właśnie ta podwójna syrena. Moim zdaniem ta podwójna syrena dodaje o wiele lepszego efektu prowadzenia pociągu, ponieważ maszyniści zazwyczaj używają właśnie tej podwójnej syreny, jeżeli podają sygnał ostrzegawczy. Nigdy nie spotkałem się, albo w bardzo mało przypadkach, że maszynista używał tylko niskiej albo tylko wysokiej syreny. Także Ctrl Spacja. O, Ctrl, nie Shift. Ty no! Jakie tutaj Zwangsbremsung od Sify. O! Czasami ta lokomotywa ma swoje problemy. Przełączę sobie tutaj widok na wykaz silników trakcyjnych. Jak sobie kupiłem tą lokomotywę, to miałem przede wszystkim problemy z AFB. Nie chciało mi w ogóle AFB działać, ale po jakimś czasie, im częściej tą lokomotywą zacząłem jeździć, tym lepiej zaczęła cała lokomotywa działać, lepiej zaczęła ta lokomotywa funkcjonować. W tym momencie AFB jest dobrze ustawione i działa poprawnie. Nie wiem dlaczego, na samym początku jak się lokomotywa zainstalowała, to AFB w ogóle nie mogłem ani włączyć, ani nie mogłem... Czekajcie, zapowiedź ograniczenia do 110. Nie mogłem ani włączyć, a jak już włączyłem, to w ogóle pociąg nie odbierał sygnału tempomatu, co oznacza, że tempomat był ustawiony tutaj na jakąś tam daną prędkość. Ten żółty kwadracik był tutaj już widoczny, ale lokomotywa mimo to ani nie hamowała, ani nie przyspieszała w obrębach tego kwadraciku, co mnie trochę martwiło. Ale im częściej zacząłem jeździć, im dłużej zacząłem jeździć tą lokomotywą,
tym lepiej zaczęła działać. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że ona się musiała cała jakoś rozpakować do gry, jakoś rozpakować do pamięci podręcznej, ale w tym momencie jest już zasadniczo ok, w tym momencie już naprawdę dobrze się ta lokomotywa spisuje. Ona ma tutaj problemy jeszcze z tym głównym wyświetlaczem, na przykład ta ikonka od drzwi, to zielone kółeczko z literką T, czyli Türen, to znika, to się czasami nie pojawia. Wczoraj jeździłem z systemem AFB i ten system AFB działa również poprawnie, ale tu mi się nagle pojawiła taka czerwona belka, na której pisało Zwangsbremsung, pomimo to, że nagłego hamowania nie dostałem. Także tutaj w tym rejonie tego wyświetlacza jest jeszcze kilka błędów. Poza tym zauważyłem jeszcze duży błąd tutaj, co oznacza, jedziemy praktycznie bez prądu, ponieważ tutaj powinna być niebieska belka związana z tym, ile mamy zasilania w trakcji elektrycznej. Pantograf jest podniesiony, bo widać, można tutaj sobie dokładnie obejrzeć, a jednak nie pokazuje tutaj, że mamy prąd w trakcji elektrycznej. Także ta lokomotywa ma jeszcze swoje niedociągnięcia, ale ja o tych niedociągnięciach już wiedziałem z testów. Nächste Station, Laufen-Neckar. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja o tych niedociągnięciach już wiedziałem po testach youtuberów, którzy tą lokomotywę dostali i zrobili o niej kilka materiałów. Także mnie to raczej nie zaskoczyło, ale mimo to, skoro już trochę przeciągnęli tą całą promocję i to całe wydanie tej lokomotywy, to myślałem, że chociaż trochę naprawią te takie mikro niedociągnięcia. To nie są jakieś niedociągnięcia, że one przeszkadzają w grze, to są takie błędy, ja to nazywam błędy kosmetyczne, które w zasadzie na rozgrywkę nie mają znaczenia. To jest tylko po prostu takie coś, co trochę drażni oko, ale ogólnie nie ma to wpływu na rozgrywkę. Lokomotywa jeździ bardzo dobrze, lokomotywa hamuje bardzo dobrze, lokomotywa jest bardzo silna i dźwięki tej lokomotywy są naprawdę na jak najwyższym poziomie. Lokomotywa jest naprawdę bardzo udana. W tym momencie nawet się zastanawiam, czy nie ściągnę sobie gdzieś jakiegoś malowania 187, żeby po prostu tą lokomotywę wykorzystywać do przejazdów towarowych. Ok, drzwi po lewej stronie i otwieramy. Co oni jeszcze do tej lokomotywy dodali bardzo fajnego, jest bardzo uproszczony rozkład jazdy. Mamy tu wykaz stacji, na których będziemy się tutaj zatrzymywać. Będziemy się zatrzymywać w Kirchheim, Walheim, Besigheim, Bietigheim, Ludwigsburg i tak dalej. Tu można sobie tutaj poprzestawiać i zobaczyć, na jakich stacjach się zatrzymujemy. To okienko tutaj testowałem na linii kolejowej z Lipska do Drezna i funkcjonuje tak samo dobrze. Tu jeszcze niektóre te przyciski są jeszcze aktywne, można je poprzyciskać, ale to zostawię wam, żebyście sobie obejrzeli w spokoju, jak to tutaj wygląda i co tam potrzebujecie. No, a my tutaj już pomału zamykamy drzwi. Mogę wyluzować lokomotywę. Mamy włączony tempomat i mamy włączone zabezpieczenie przed staczaniem się. Ogólnie lubię bardzo lokomotywy właśnie Traxa. Wszystkie po kolei. Herzlich willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Kirchheim-Neckar. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Lubię wszystkie lokomotywy Traxa. Teraz w tym momencie wyszła 145 w wersji Expert. Jest to naprawdę pierwsza bazowa lokomotywa Traxa, na której pozostałe lokomotywy powstawały. Traxy dwójki to już nie wspomnę. Mamy tutaj od samego początku w tej grze, od kiedy tylko wychodziły niemieckie linie kolejowe. I właśnie Trax 3 pomału się w tej grze pojawia. Lokomotywa Baureihe 147 jest najmłodszą lokomotywą i najbardziej zaawansowaną lokomotywą we flocie pasażerskiej Deutsche Bahn. Jest to lokomotywa, która jest najbardziej rozpowszechniona w przejazdach pasażerskich w tym momencie. I jest to lokomotywa, która zastępuje stare jednostki. Stare jednostki mam tutaj na myśli lokomotywy serii BR-146, które też znamy z gry, oraz lokomotywy BR-101. Również 101 znamy z gry. 101 są już w tym momencie odstawiane na tor boczny, lokomotywy są już pomału złomowane. No, niestety taki ich los i nie można z tym nic zrobić. Troszeczkę uważam to za nie fair, że praktycznie 101, lokomotywa, która wyciągała 200 km na godzinę, jest zastępowana lokomotywą, która wyciąga maksymalnie 160 km na godzinę, ale Deutsche Bahn postanowiło, że pociągi, jakiekolwiek pociągi, czy to są pociągi regionalne, czy to są pociągi Intercity, nie będą jeździć szybciej niż 160 km na godzinę. Jeżeli ktoś chce podróżować szybciej niż 160 km na godzinę, musi sobie wykupić bilet na pociąg ICE. O, tak właśnie robi się pieniądze w Niemczech. Co najciekawsze, to muszę wam opowiedzieć, byłem teraz w zeszłym tygodniu na urlopie w Polsce. Byłem w moim mieście rodzinnym, zwiedziłem sobie Jelenią Górę, pojechałem do Świnoujścia i właśnie w tym samym czasie ta lokomotywa wyszła. Normalnie w Niemczech ta lokomotywa kosztuje 18 euro. Ale wykorzystałem fakt, że jestem w Polsce, mam polskie IP i cały Steam przelicza mi złotówki na euro. Wyrwałem tą lokomotywę o 2 euro taniej, bo w Polsce ta lokomotywa kosztuje coś, nie wiem, około 80 zł. W przeliczeniu wyszło mi jakieś 16 euro i nie wiem, 17 centów. Ja sobie tą lokomotywę dołożyłem do koszyka i powiem, że po przyjeździe do domu wziąłem i zapłaciłem sobie za tą lokomotywę 2 euro taniej. Także jeszcze skorzystałem z tego, że byłem po waszej stronie granicy i po prostu kupiłem sobie tą lokomotywę ciut taniej. Co mnie też również cieszy, 2 euro piechotą nie chodzą. Nächste Station Kirchheim-Neckar. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Także taka ciekawostka, jakie są właśnie różnice między Polską a Niemcami. No niby 2 euro, ale za 2 euro to ja już mogę iść sobie coś w sklepie kupić. 2 butelki Coca-Coli na przykład. Dobra. Hamujemy tutaj. Kirchheim bei Neckar. Zatrzymujemy się tutaj. Chwila koncentracji, staram się tutaj tak zatrzymać, jak pokazują właśnie tutaj. Cicho, nie krzycz na mnie. Staram się tu zatrzymać tak, żeby po prostu w znacznikach się zmieścić. Na linii kolejowej z Lipska do Drezna miałem właśnie z tym lekkie problemy, bo te perony były tam wyliczone na poszczególną długość pociągu, a niestety niestety nie zatrzymywałem się tak jak powinienem i pół wagonów stało poza peronem, także trzeba się teraz troszeczkę postarać. Bardzo charakterystyczny dla tej lokomotywy jest wyświetlacz kierunku jazdy. Jest tutaj wyświetlony numer pociągu
Nie wiem dlaczego tutaj nie ma numeru, bo jest tylko Regional Ban, ale numeru brakuje. Możliwe, że coś się... Czekajcie, jaki... Mam tutaj... Nie, tu też nie mam. A, nie jest podane, okej, to dlatego się nie wyświetliło. Właśnie charakterystyczny jest tutaj wyświetlacz kierunku jazdy z wypisaną trasą, w jaką ten pociąg jedzie. I to właśnie można na szybko odróżnić tą lokomotywę od lokomotywy 187. 187 nie ma tego wyświetlacza, więc no od razu wiadomo, że to jest lokomotywa towarowa. Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Walheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Stuttgart Hauptbahnhof. Dworzec główny z bardzo burzliwą historią. Wiem, że jakoś w 2020-2021 roku miał być ten dworzec przebudowany, ale zrobiła się z tego jakaś niesamowicie wielka akcja. Szczegółów nie znam, musiałbym naprawdę poczytać o tym, bo pamiętam, że powstał protest powstał. Stuttgart 21, który właśnie sprzeciwiał się całej przebudowie tego dworca głównego. Nie pamiętam już o co tam poszło, ale na pewno było burzliwie, uwierzcie mi. Tam protesty były praktycznie na porządku dziennym. Stali tam, protestowali, przeszkadzali w budowie. Coś tam nie klapło tak jak powinno, przez co właśnie cały Stuttgart był przez bardzo długi czas zablokowany. Tutaj w grze dworzec główny w Stuttgarcie jest jeszcze starym dworcem głównym, przed przebudową. Nawet w tym momencie, jeżeli mamy rozkład jazdy z roku 2000, chyba 18, który został również dodany do tej lokomotywy, no to właśnie nawet tutaj mamy jeszcze Stuttgart bez przebudowy. A jeżeli chodzi o rozkład jazdy, ta lokomotywa jest dedykowaną lokomotywą właśnie do linii kolejowej Stuttgart-Heilbronn i ta linia kolejowa dostała bardzo obszerny rozkład jazdy. Rozkład jazdy, który zawiera nowoczesne lokomotywy. Można sobie po Stuttgart w Heilbronn jeździć Vectronem, właśnie tymi 185, Taurusami, 101 w wersji Expert, 145 w wersji Expert, także w tym momencie mamy nie te stare pojazdy, które tutaj były po wyjściu tej linii kolejowej. W tym momencie mamy tutaj rozkład jazdy, który zawiera nowoczesny tabor kolejowy. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja uważam, że robienie linii kolejowej pod stare czasy jest to po prostu zabijanie potencjału linii kolejowej. Najlepszym tego przykładem jest linia kolejowa z Koblenz do Mainz. 90, zapowiedź 90 tu jest. Linia kolejowa z Koblenz do Mainz jest linią kolejową właśnie zrobiona w starych czasach i praktycznie ja tam nie gram, bo ja nie przepadam za tymi starymi jednostkami, nie przepadam za tymi starymi lokomotywami. Super linia kolejowa z przepięknymi widokami. Jedziemy cały czas w Dolinie Renu, a jednak potencjał jest naprawdę bardzo uszczuplony. Także cieszę się, że tutaj w Stuttgart-Heilbronn zrobili właśnie taki unowocześniony rozkład jazdy, przez co na pewno będę tutaj częściej na tą linię zaglądał. Linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajna, linia kolejowa jest naprawdę świetnie zrobiona. No tyle tylko, że te stare lokomotywy, no to wiadomo, trzeba je lubić. No, halo, drzwi, zamykamy drzwi. Cały czas obserwuję i widzę nawet, że ta literka T się tutaj naprawiła.
muszę przyznać, że pierwszy raz się spotkałem z tym, że kupiona lokomotywa ma na samym początku problemy. Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Besigheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że lokomotywa, która jest dodatkiem do gry, ma na samym początku problemy z różnego rodzaju mechaniką prowadzenia pojazdu i w miarę tego, im dłużej jedziemy, tym lepiej ta lokomotywa reaguje, tym lepiej ta lokomotywa działa. Już widzę właśnie w tym momencie po tej literce T tutaj, że nawet to już się w tym momencie naprawiło. No zobaczymy, co jeszcze tutaj znajdę. Niestety w tym momencie LZB wam nie mogę pokazać, jak działa w tej lokomotywie. LZB pokażę wam... miało być 90 Rio. LZB pokażę wam na przejeździe, jaki wykonam na linii kolejowej Lipsk-Drezno, ponieważ tam można sobie tą lokomotywę najlepiej przetestować. Mamy tam wolne odcinki, mamy tam szybkie odcinki, mamy tam system... Mamy tam system LZB, mamy tam odcinki o dużych prędkościach, częste zatrzymywanie na stacjach, Besigheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. także na pewno jeszcze zrobię przejazd. Nie jeden przejazd tą lokomotywą, ponieważ lokomotywa mi się naprawdę podoba. Ja ogólnie lubię lokomotywy z serii Trax. Właśnie tej trzeciej. 187, mimo to, że była tak zbagowana i tak beznadziejnie zrobiona, była i przez bardzo długi czas jedną z moich najlepszych, najczęściej grywalnych lokomotyw i jednocześnie jedną z najbardziej ulubionych. Także tak, to już jest. A mamy w tym momencie pasażerską wersję tej lokomotywy, co mnie już naprawdę w tym momencie cieszy. Ponieważ, jak już wspomniałem, jest to jedna z najnowocześniejszych lokomotyw w flocie Deutsche Bahn. I jest to naprawdę świetna lokomotywa. Nie tylko w grze, ale również w realu. Lokomotywę tę widuje się w tym momencie bardzo często właśnie przy składach regionalnych i przy składach osobowych. Przy tych składach regionalnych niekoniecznie w całych Niemczech. Z tego co pamiętam, to najwięcej tych lokomotyw właśnie w składach regionalnych jest w północno-wschodnich Niemczech. Właśnie tam rejon między Berlinem a Hamburgiem. A znowu, gdzie można tą lokomotywę w całych Niemczech spotkać? Ta lokomotywa prowadzi pociągi IC2. Pociągi IC2 jest to specjalny rodzaj... Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Bietigheim-Bissingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Pociągi IC2 jest to specjalny rodzaj pociągu Intercity. Jest to w zasadzie pociąg Intercity, ale nowocześniejszy. Są wagony nowocześniejsze, są lokomotywy nowocześniejsze i właśnie tą lokomotywę można w takim pociągu IC2 spotkać. Widziałem już naprawdę bardzo często. Widziałem tą lokomotywę przed 4 latami już, jak ona jeździła, jak byłem na linii kolejowej Ruhr-Sieg Nord w realu. I teraz ostatnio w zeszłym roku, jak byłem z kolegą tutaj nieopodal na stacji Herne-Wanne-Eickel, również te pociągi wjeżdżały na stację i się tam zatrzymywały. Włączmy sobie tutaj lepsze światła. No kurde! Nie krzycz na mnie, jadę, tu uważam tutaj cały czas na tą lokomotywę. Ale się będzie upominać, ja nie jestem przyzwyczajony do nagrywania z czuwakiem aktywnym jeszcze, no ale dzisiaj postanowiłem, że sobie przejedziemy właśnie lokomotywą z czuwakiem aktywnym, ponieważ, czemu nie?
Mamy jeszcze 3 stacje przed nami. Bietigheim, Ludwigsburg i Stuttgart. Dobra. Postaram wam się w międzyczasie opowiedzieć trochę o tej lokomotywie. Była to lokomotywa budowana przez firmę Bombardier Transportation. Dzisiejszy Alstom. Należy do rodziny lokomotyw Trax trzeciej generacji. Kompletna nazwa tej lokomotywy to Trax P160AC3. Lokomotywa rodziny Trax P, czyli pasażerska, 160, maksymalna prędkość 160 km na godzinę, a C rodzaj zasilania, w tym przypadku rodzaj zasilania prądu przemiennego i trójeczka z tyłu jest to trzecia generacja. Na niemieckich torach w Deutsche Bahn pojawiły się w 2017 roku. Masa lokomotywy około 84 ton, moc 5600 kW, a 300 kN siły pociągowej. No, jak na dzisiejsze czasy jest to naprawdę bardzo standardowa lokomotywa, która po prostu świetnie sobie daje radę. O, mam zapowiedź ograniczenia prędkości. Dobrze, że tu popatrzałem. Do 80. Potwierdzamy PZB, bo inaczej będą tutaj nieprzyjemne rzeczy. Co mi się tutaj podoba? Odbicie wyświetlacza właśnie w tych uchwytach tutaj na notatki. Tutaj jest uchwyt na notatki, tutaj są najczęściej papiery od pociągu przypięte. Zobaczcie, że to się tutaj wszystko odbija właśnie z tego wyświetlacza. Naprawdę bardzo fajny szczegół, który mi się niesamowicie w tym momencie spodobał. Przykuł moją uwagę, muszę przyznać. Jest bardzo... O, mamy czerwone przed sobą, ok. Od tego semafora wolno nam jechać 80 km na godzinę. Zielone światło mówi nam, że możemy ten semafor pominąć. 2 pomarańczowe światła ukośne, jest to tarcza ostrzegawcza mówiąca, że kolejny semafor jest na stój. Oczywiście 2 pomarańczowe światła musimy koniecznie potwierdzić w PZB, żeby nie było jajów i żebyśmy tutaj zaraz nie złapali nagłego. Podjedziemy sobie. O, ja już mam tutaj 4 minuty spóźnienia. 6 minut spóźnienia? Gdzie ja to spóźnienie, kurde, zrobiłem? Oj. Trudno. A, podejrzewam. No nie, no przecież wyjechaliśmy punktualnie. Stukot kół na rozjazdach jest również tutaj dostępny, również go tutaj słychać. Bujanie lokomotywy, czyli to dynamiczne, to specjalne tutaj zawieszenie również jest już tutaj wbudowane, ale lokomotywa jest naprawdę nieźle zrobiona. Bardzo krytycznie czekałem na tą lokomotywę, jak już wspomniałem, po tym jak 187 z PAP Rally, no to byłem naprawdę ciekawy, jak im wyjdzie ta lokomotywa. W tej lokomotywie wszystko brzmi świetnie. Syrena brzmi dobrze, komputer pokładowy brzmi dobrze, lokomotywa sama z siebie podczas ruszania brzmi niesamowicie dobrze. Słychać, jak z SIFy korzystam. Dobra. Drzwi w prawo i otwieramy guzikiem. Tu jest fajnie zrobione, bo jest na tym pokrętle od drzwi pokazana strzałka, w którą stronę drzwi będą otwierane. Tutaj jest akurat ustawione na prawo, na lewo, na obie strony. Także jest to tutaj również bardzo interesująco rozwiązane. Zamykamy drzwi. Dzisiaj się musimy troszeczkę teraz pospieszyć, żeby nie robić później... żeby nie robić tutaj więcej opóźnienia. Teraz tak, musimy ruszyć, ale musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam jechać więcej niż 25 km na godzinę.
Jest to tutaj napisane, chociaż ja tego tutaj nie widzę, jest to trochę rozmazane. Willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Ludwigsburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jest to tutaj na tym żółtym pasku na 100% napisane, a teraz widać V-Überwachung 25 km pro Stunde. O, a to tylko dlatego maksymalna prędkość 25 km, bo mamy restrykcję 500 Hz. To 500 Hz się dopiero wyłączy, jak miniemy ten semafor. W innym przypadku nie idzie przyspieszyć. O, patrzcie, światła się zapaliły na dworcu. Od tego semafora wolno nam jechać 80 km na godzinę. Ja już sobie tutaj na tą prędkość ustawiam tempomat. W tym momencie zaraz nam tutaj zniknie restrykcja 500 Hz. O, właśnie mamy restrykcję 45 km na godzinę. Jest to restrykcja, nie, jest to monitoring restrykcyjny, z którego w tym momencie mógłbym się uwolnić, ale coś nie mogę. To musimy poczekać, aż PZB samo się uspokoi. Czyli rozpędzamy się do 45 km na godzinę i czekamy, aż PZB nas tutaj uwolni praktycznie samo z restrykcji. Po tym będziemy mogli się rozpędzić do maksymalnej prędkości, jaka jest 80 km na godzinę. Lokomotywa ta, jak już wspomniałem, jest zasilana tylko i wyłącznie, akurat ta wersja, tych wersji podejrzewam, że ta lokomotywa mieć i multisystem i prawdopodobnie mogłaby mieć zasilanie, polskie zasilanie, czyli 3000 V prądu stałego. Z tego co kojarzę, to Bombardier buduje w dzisiejszych czasach lokomotywy takie modularne, gdzie praktycznie możesz sobie tam, nie wiem, transformator wyjąć i wstawić inny. Ale głównie chodzi mi o to, że lokomotywa Baureihe 147, ta lokomotywa, którą my w tym momencie jedziemy, jest to lokomotywa zasilana tylko i wyłącznie prądem przemiennym o napięciu 15 000 V i 25 000 V. Chociaż to 25 000 V to tutaj w Niemczech, z tego co kojarzę, jest już wycofane. Pamiętam, że była tylko jedna taka bardzo charakterystyczna linia kolejowa, która miała to napięcie 25 000 V, ale w tym momencie chyba i nawet ta linia jest już wyłączona, bynajmniej to zasilanie tam na tej linii jest wyłączone i praktycznie w tym momencie jeżdżą tam pociągi spalinowe. Ale jest napisane, że lokomotywa zasilana jest również 25 000 V i o tym wam również tutaj opowiadam. Pierwsza lokomotywa wyjechała z fabryki 13 grudnia roku 2014. Co najciekawsze, ta pierwsza lokomotywa była testowana ponad 2 lata. Ponad 2 lata jeździła ta lokomotywa i ponad 2 lata była praktycznie w każdą możliwą stronę testowana, żeby po prostu dostać atest, żeby po prostu dostać zezwolenie na nie tylko na produkcję, ale również na poruszanie się po niemieckich torach. To z tymi atestami w Niemczech to jest tak ogólnie dość problematyczne ze względu na to, że ten okres testowy jest bardzo długi tutaj. Podobna sytuacja jest w tym momencie z pociągami ICEL, czyli są to te nowoczesne pociągi Intercity i one w tym momencie też mają tam jakiś problem z atestami. I z tego co kojarzę, to te ICEL też już są od dłuższego czasu testowane, ale jeszcze te testy nie są zakończone. W 2018 roku pojawiła się podseria tej lokomotywy o nazwie Baureihe 147.5, które były przeznaczone głównie właśnie do obsługi tych specjalistycznych pociągów Intercity 2.
Tutaj mam jeszcze napisane, że pierwsze kontrakty na tę lokomotywę złożyło Deutsche Bahn w 2013 roku. Zamówili sobie wtedy 20 lokomotyw, które właśnie po tej fazie testowej zaczęły być produkowane w zakładach Bombardiera. Oczywiście dzisiejsze zakłady Alstoma, bo z tego co kojarzę, to w 2021 roku koncern Alstom przejął cały zakład Bombardiera i właśnie Alstom w tym momencie dba o to, żeby te wszystkie lokomotywy serii Trax były w jak najlepszej formie, co oznacza, że Alstom w tym momencie zajmuje się przeglądami technicznymi, zajmuje się dalszą produkcją tych lokomotyw. No ale za czasów, kiedy ta lokomotywa była produkowana, to były jeszcze czasy, gdzie firma Bombardier miało swoje zakłady. Także lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna, lokomotywa jest naprawdę bardzo przyjemna w prowadzeniu. Na początku była trochę stresująca dla mnie ze względu na to, że ta lokomotywa nie chciała mi tak działać jak powinna, ale w tym momencie podejrzewam, że jest już kompletnie rozpakowana, bo widzę nawet, że to jest tutaj, to już działa tutaj, tempomat działa poprawnie. Mamy zapowiedź 110, albo my 120 mogliśmy jechać, ok. Także jest tego troszeczkę. Czy jest warta kupna? Ja powiem, że jak najbardziej tak. Jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy mógł sobie tą lokomotywę kupić. Szczególnie, że ma kilka takich fajnych bajerów. Tutaj nawet... Czekajcie, ustawię ten pomad na 100, bo jest tutaj zapowiedź. Nawet tutaj można sobie troszeczkę pogrzebać. Tutaj jest PZB, dane PZB, tutaj zmieniamy sobie rodzaj PZB, U, czyli Unterne na ciężkie pojazdy towarowe, M, czyli Mittel, czyli takie normalne pociągi towarowe i O, czyli obere ustawienia, obere Einstellungen, typowe ustawienia do pociągów pasażerskich. Także tutaj nawet można sobie to poklepać po monitorze. Rio, bo ty zaraz tu przestrzelisz przez tą stację. Jeżeli jedziecie tą lokomotywą, a zapomnijcie się i wdrążycie hamowanie dość późno, zaciągnijcie hamulec na pełne hamowanie i zaciągnijcie hamulec elektrodynamiczny na maksa, praktycznie do tyłu. Przepustnicę cofnijcie na maksa do tyłu. Zobaczycie, w jakim szybkim tempie jest w stanie ta lokomotywa się zatrzymać. Uwierzcie mi, już z niejednej takiej niewygodnej sytuacji mnie ta kombinacja hamulców już uratowała. Ja wprawdzie testowałem tą lokomotywę przed nagrywaniem, ale to wiecie, ja jak jadę pociągiem, to zazwyczaj mam tutaj na drugim monitorze YouTube'a włączonego i praktycznie jestem w stanie coś w międzyczasie oglądać, nie? I jeździć całym pojazdem. No i nieraz się zdarzy, że przegapię postój. Dobra. Prawa strona mamy, otwieramy drzwi. To nie były moje drzwi, to były tutaj drzwi jednostki, te jednostki z boku. Moje drzwi się nie otwierają tak głośno. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo lubię kształt tej lokomotywy. Jest to inny kształt Traxa niż my znamy, bo od 145 mamy bardzo charakterystyczny, kanciasty wygląd Traxa, a jednak ta seria Trax 3 jest bardzo taką fajną, zaokrągloną tutaj tą kabinę ma tak zaokrągloną i te takie ryflowane ściany, nie? Także bardzo podoba mi się ten wygląd i bardzo lubię tą lokomotywę. Nie mogę przyznać, nie mogę powiedzieć nic złego o niej.
Herzlich willkommen im Zug RB nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Stuttgart Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Włączyłem w tym momencie światło w kabinie, bo jak widać mamy już tutaj wieczorną porę. Zrobiło się już dość ciemno, czyli zaraz będziemy mogli zobaczyć, jak dobrze oświetla ta lokomotywa torowisko przed sobą. Tu się nawet bardzo fajnie pojawiła kontrolka niebieska z takim dużym reflektorem, co oznacza, że mamy włączone światła długie, albo tak jak to oni mówią, nie wiem, rozjaśnione te światła. Także to byłoby bez świateł, to są standardowe światła, lekko zwiększone i światła długie zwiększone na maksa. Możemy nawet tutaj pozdrowić maszynistę, który jedzie przed nami. Tu w Niemczech maszyniści nie pozdrawiają się trąbieniem, tylko pozdrawiają się właśnie mruganiem świateł. Także w tym momencie możemy tutaj bardzo dobrze również pozdrawiać maszynistów, którzy jadą z naprzeciwka. Mam w zasadzie tutaj lekkie przycinki na tej linii kolejowej, ale to tylko dlatego, że tą linię kolejową grałem dość rzadko i ona nie jest jeszcze tak rozpakowana jak powinna. Zaraz się pościgamy z tym. Pościgamy się z tym regionalnym tutaj. Ja mogę jechać 140, a nie jadę. A potem pytania, gdzie ja mam tyle opóźnienia? O. Przepustnica na maksa do przodu i heja, i jedziemy. Sorry, trochę zabawy musi być. Nie mogę tak jeździć cały czas na poważnie, muszę się trochę pobawić. 8,5 km do naszej końcowej stacji, jaką jest dworzec główny w Stuttgarcie. W zasadzie jedyne co w tej lokomotywie, przy zakupie tej lokomotywy jest dość takie niezbyt fajne, to są 3 scenariusze, które zostały do tej lokomotywy zrobione. Są to bardzo krótkie scenariusze, 2 po 30 minut, 1 45 minut i w zasadzie są to mało ciekawe scenariusze z mojej perspektywy. Jeden jest jazda w śniegu, gdzie warunki pogodowe się komplikują i dojeżdżamy tam do pewnego momentu i nie możemy jechać dalej ze względu na złą pogodę, no ale w sumie to ta pogoda też nie wygląda tak źle. Jeden scenariusz jest... Czekajcie, muszę podhamować, bo elektrodynamicznym to nie ma szans tutaj. Jeden scenariusz jest ratowanie składu, który się zepsuł. Czyli musimy pociąg regionalny uratować, który się gdzieś tam na jakiejś stacji zepsuł. Może go nawet zrobię, bo to jest ten z tych wszystkich scenariuszy, to jest ten jeden najbardziej... najfajniejszy moim zdaniem, najbardziej interesujący, no a ten trzeci to jest też taki półgodzinny scenariusz, taki zwykły przejazd. Także ze scenariuszami nie poszaleli tutaj do tej lokomotywy, ale mimo to uważam, że lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna. Lokomotywa nie jest dostępna na wszystkich liniach kolejowych, na wszystkich niemieckich liniach kolejowych. Co za tym idzie, nie wszystkie stare dodatki mają tą lokomotywę odblokowaną. Można tą lokomotywą na przykład jeździć na linii kolejowej Hamburg-Lübeck, ale już na przykład na linii kolejowej Kassel-Würzburg już tą lokomotywą jeździć nie możemy. Nie ma tej lokomotywy tam, także regiony, w których można się tą lokomotywą poruszać, są naprawdę bardzo ograniczone, ale tak jak już wspomniałem, najwięcej tych lokomotyw jest w północno-wschodnich Niemczech, czyli właśnie tam w okolicach Hamburga i tam też na tej linii kolejowej Hamburg-Lübeck można sobie tą lokomotywą pojeździć. Na starej linii kolejowej Hamburg-Lübeck to są jeszcze czasy Train Sim World 2, także
Myślałem, że ta pomarańczowa tarcza ostrzegawcza jest na moim torze, dlatego zszedłem z mocy. Jak widać, światła z przodu też są bardzo mocne. Oj, coś tutaj nie przyuważyłem ograniczenia prędkości. Są bardzo mocne, oświetlają bardzo dobrze dookoła całe tutaj pole widzenia. Także lokomotywa jest naprawdę, bardzo dużo pracy włożyli w tą lokomotywę, bardzo dużo pracy włożone jest i naprawdę lokomotywa bardzo fajnie jeździ. Jeszcze jeden fajna sprawa w tej lokomotywie jest, a mianowicie ta lokomotywa nie ma maszynowni. 187 jeszcze maszynownię miała, ale ta lokomotywa maszynowni nie ma. Jestem jak najbardziej za tym, żeby maszynownia nie w każdej lokomotywie była, ale w tej lokomotywie nie musimy biec na zewnątrz, żeby przejść do drugiej kabiny. Wystarczy, że... A w tym momencie nie mogę, bo jestem trochę za daleko od drzwi. I poza tym mam tutaj czerwony semafor przed nami. Wystarczy, że klikniecie na drzwi i przeteleportuje was... Ej, co to za lagi? Ej, gra, nie rób siary. Klikniecie na drzwi i od razu przeteleportuje was do drugiej kabiny. Śmiałbym nawet powiedzieć, że sobie podpatrzyli to trochę z Simraila, bo właśnie w Simrailu jest tak, że klikając na drzwi od maszynowni przechodzicie do drugiej kabiny. To samo rozwiązanie jest tutaj zastosowane i jest to bardzo fajne zastosowanie, ponieważ ja osobiście nie lubiałem przechodzić do drugiej kabiny. To musicie wyjść z lokomotywy, musicie podbiec do drugiej kabiny, wejść z powrotem, no tak troszeczkę nierealnie, bo maszyniści nie biegają po dworze, jak przechodzą do drugiej lokomotywy. Dlatego tutaj klikając na drzwi możecie się do drugiej kabiny po prostu przeteleportować i jest to jak najbardziej ok. Ja uważam, że maszynownia i rozbudowanie tej maszynowni powinni zostawić ogólnie lokomotywom z serii Expert. Mam tutaj na myśli lokomotywy takie jak 101 Expert i 145 Expert, które to... O, ICE trójka! Proszę, proszę. Też dawno nie jechałem. Także te wszystkie... Ej, bo tutaj kurczę, zaraz nie wyhamuję. Także dobrze, że nie zrobili tutaj maszynowni. Maszynownia jest to, jakby nie patrzeć, bardzo duży zachód, żeby to... Bardzo dużo pracy kosztuje zrobienie maszynowni. Musisz tą maszynownię wymodelować, musisz tą maszynownię jakoś zrobić, nie? Znowu iść do oryginalnej lokomotywy i na bazie oryginalnej lokomotywy robić maszynownię też kosztuje dużo pracy. Dlatego normalne lokomotywy nie muszą mieć maszynowni. Lokomotywy Expert jak najbardziej. Tam jestem za tym, żeby ta maszynownia była, tutaj niekoniecznie. I rozwiązanie... A czekajcie, mogę wam w sumie pokazać to rozwiązanie. Widzicie, tutaj jest, naciskacie na E i jesteście już w drugiej kabinie. Jeżeli chcecie wrócić, naciskacie E i wracacie do kabiny, z której jechaliście. Także jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Podoba mi się. W ogóle pomysł mi się ten podoba i jest to pierwsza lokomotywa w grze, która właśnie coś takiego ma wbudowane. Teraz pytanie, czy nas wpuszczą, bo z tego co kojarzę, ta gra ma jeszcze w dalszym ciągu problemy z czerwonymi semaforami. Mówicie mi nawet w komentarzach, że jedziecie tą i tą linią i w tym miejscu czekacie na zmianę semafora na zielony ileś tam minut, tam 30-40 minut w zależności. No,
Ogólnie w grze te czerwone semafory to jest świat sam w sobie. Jedni mają problemy z tymi semaforami, inni ich nie mają. Ja sobie tutaj rzucę okiem, czy coś jest na moim torze. Nie, ale jak widać tutaj 2 pociągi wyjeżdżają ze Stuttgartu. Stuttgart jest ogólnie bardzo ruchliwym dworcem kolejowym. Widzicie, ten wjechał tutaj teraz na mój tor. Dlatego mamy jeszcze czerwone. No musimy po prostu poczekać. Wjazd nie jest jeszcze podany. Pociągi regionalne sobie tutaj kursują. Dźwięki są trochę inne, są takie wyraźniejsze i mocniejsze. Ogólnie muszę powiedzieć... O, czekajcie, bo mamy wjazd podany. Ogólnie muszę powiedzieć, że Train Sim World dostaje ostatnio bardzo dużo poprawek. Chyba sobie wzięli do serca ankietę, którą zrobili ostatnio i w której oberwało im się za naprawdę niesamowitą ilość błędów w tej grze, co mnie z jednej strony cieszy. No dobra, wjazd podany. Zatrzymujemy się za około 1,3 metrów. Tym samym zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej wyprawy. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że troszeczkę ciekawostek mogłem wam o tej lokomotywie opowiedzieć, że mogłem wam tą lokomotywę w jakiś sposób zaprezentować. Nie chciałem robić tego półgodzinnego scenariusza, bo ani to jest fajne, ani nie miałbym nawet jak opowiedzieć wam o tej lokomotywie, dlatego wybrałem sobie dzisiaj zwykły, najzwyklejszy przejazd. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć scenariusze, musicie sobie je po prostu sami przejść. Podejrzewam, że ten jeden tam z tym zepsutym pociągiem regionalnym jeszcze wykonam, ale zastanowię się. Na pewno tą lokomotywą na pewno przejedziemy się jeszcze ze stacji Lipsk do Dresdna. Nächste Station Stuttgart Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit unseren Zügen. Także ja się również z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli filmik ci się spodobał, zostaw lajka dla zasięgu i komentarz, co ci się w tym filmiku najbardziej podobało. Napisz mi również, co lubisz w tej lokomotywie i czy ta lokomotywa twoim zdaniem jest warta kupienia, warta zachodu. Dziękuję również osobom wspierających mój kanał. My tutaj musimy bardzo delikatnie wjechać, bo wydaje mi się, że wjeżdżamy tutaj na tor ślepy. Nie pamiętam, jak Stuttgart jest zbudowany, ale chyba wjeżdżamy tu na tor ślepy. Z tego powodu właśnie mamy tutaj 30 i mieliśmy tutaj przez chwilę restrykcję 500 Hz. I tak właśnie to wygląda ta lokomotywa. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby sobie tą lokomotywę kupić, szczególnie, że nie kosztuje nie wiadomo jak duże pieniądze. I za te pieniądze, uwierzcie mi, kupicie sobie naprawdę dobrą lokomotywę. Naprawdę będziecie zadowoleni, szczególnie ci, którzy robią regularnie kursy pociągami regionalnymi. Ja podejrzewam, że może jakiś scenariusz z pociągiem Intercity, może nie do końca tym oryginalnym IC2, ale spróbuję jakieś malowania pościągać i zrobię sobie tutaj taki przejazd właśnie w białych kolorach. No zobaczymy. Kilka pomysłów mam, lokomotywę można bardzo fajnie wykorzystać, także będzie to naprawdę świetnie wyglądało. Co mnie jeszcze naprawdę bardzo cieszy, ten wyświetlacz tutaj. Jest to naprawdę bardzo uproszczony rozkład jazdy, jaki tutaj mamy, ale można z niego to najważniejsze odczytać, czyli na jakich stacjach się zatrzymujemy. I to też jest praktycznie pierwsza lokomotywa, która ma to zainstalowane. Mniej więcej można to było sobie kiedyś ściągnąć w modach, ale jak wiadomo, mody to tak
różnie bywa. Nie mam tylko bladego pojęcia, dlaczego mamy 11 minut spóźnienia. Trudno. Jedziemy Deutsche Bahn, a Deutsche Bahn zawsze się spóźnia. Coś jeszcze wjeżdża. Słychać silniki trakcyjne. Bardzo dużo pociągów regionalnych tu stoi. Fajnie. Fajnie, bo bardzo nie lubię jeździć po liniach kolejowych, które są puste. Zawsze mnie to denerwowało, nigdy mi się to nie podobało i za tym jestem jak najbardziej za, żeby chociaż na stacjach, na dworcach jednak trochę życia się tutaj toczyło. Mamy platynę. 11 000 punktów. Platyna. Jechaliśmy 59 minut. 52 km zrobiliśmy. Dobra. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.